Bodo dopłynęliśmy do Lofotów ostatnim promem. Było już późno, ciemno i bardzo deszczowo, a my nie mogliśmy znaleźć miejsca na nocleg. Dopiero przed 3:00 nad ranem dotarliśmy na pole kempingowe, gdzie w deszczu rozłożyliśmy namiot i udaliśmy się na spoczynek. Na szczęście rano powitało nas słońce, szybko wysuszyliśmy wszystkie rzeczy i wyruszyliśmy zwiedzać wymarzony archipelag na Morzu Norweskim. Zaczęliśmy oczywiście od miejscowości w gminie Moskenes o najkrótszej nazwie na świecie O. Tutaj też zaczyna się malownicza europejska trasa E10, którą udaliśmy się na dalsze zwiedzanie. Lofoty mogą nie wydawać się dużym powierzchniowo miejscem. Ten archipelag ciągnie się na długość 112 km, ale jest to skupisko tak wielu cudów natury, że warto wybrać się w ten rejon z dłuższym zapasem czasu. My powoli ruszaliśmy dalej, mając w głowie i pamięci miejsca, które kiedyś będziemy chcieli ponownie odwiedzić. Kiedy popatrzyliśmy na mapę, zdaliśmy sobie sprawę, że od początku wyprawy przejechaliśmy spory kawał drogi, a Nordkap wydawał się być rzut kamieniem od nas. Tak więc ustanowiliśmy nowy cel – przylądek północny.
Jeśli chodzi o życie codzienne, Norwegia jest dość drogim krajem. Wizyty w restauracjach ograniczyliśmy więc do jednej w tygodniu. Jako wielcy fani ryżu i makaronu wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała nasza codzienna dieta. Do makaronów mieliśmy zapas różnych past i sosów, które przywieźliśmy ze sobą. Przez pierwsze dni naszym głównym daniem były liofilizaty. 2 paczki zostawiliśmy sobie na czarną godzinę. Mieliśmy też ze sobą trochę makaronu, batonów i gorących kubków, które sukcesywnie znikały z naszego bagażu. Na co dzień jedzenie kupowaliśmy w sieciówkach Rema 1000 i Kiwi. Są to 2 najbardziej popularne sieci, w których ceny są zdecydowanie niższe niż w innych sklepach. Nasza codzienna dieta sprowadzała się do makaronów z pastą, kurczaka, ryb lub krewetek. Do naszego ulubionego jetboila dokupiliśmy patelnię i składany garnek. Razem ze składanymi silikonowymi miseczkami cały nasz zestaw kuchenny zajmował naprawdę mało miejsca i wystarczał w zupełności, aby szybko i sprawnie przygotować najprostsze dania. Czas na Lofotach mijał tak szybko, że ani się obejrzeliśmy i już wylądowaliśmy w Andenes. Odwiedziliśmy tam centrum kosmiczne Spaceship Aurora, w którym mogliśmy się wcielić w prawdziwych astronautów. Dalej promem udaliśmy się na wyspę Senja, która bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Zdecydowaliśmy się zostać nieco dłużej, aby zejść z motocykla i oddać się naszej drugiej pasji, czyli pieszym wędrówkom górskim. Choć ogrom Norwegii oszałamia na każdym kilometrze drogi, to najlepiej tę przestrzeń czuć właśnie, gdy te kilometry przemierza się pieszo. Doświadczenia wizualne ze spacerów górskich w Norwegii były kompletnie inne niż te, które znamy choćby z Tatr czy Beskidów. Ścieżki tutaj są szerokie i dają dużą swobodę ruchu. Góra Segla ma pionową ścianę wpadającą prosto do morza. Widok z góry jest zachwycający i w pewnym stopniu stresujący. Po prostu zapiera dech w piersiach. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć na naszym blogu. Odpoczynek na dzikiej wyspie Senja pozwolił nam przetrawić doświadczenia z ostatnich 11 dni. Kolejny cel – przylądek północny.
Ona ma w dupie wszystko.